Cześć, tutaj kanał Anonito. Witam Ciebie w drugiej części recenzji odcinków Sąsiadów. Tym razem od 8 do 15. Zapewne trafiłeś na ten film, bo albo mnie subskrybujesz, albo widziałeś pierwszą część i chcesz zobaczyć drugą. A jeżeli nie widziałeś pierwszej, to możesz śmiało pójść zobaczyć. Tym razem będzie 7 zamiast 8, jak w pierwszym odcinku, żeby jakoś dobrnąć do końca sezonu Aeto. No i wkraczamy na drugą część sezonu Aeto, gdzie tutaj zaszło kilka zmian, ale powiem je w trakcie omawiania odcinków. No więc nie będę już tutaj Was zatrzymywał. Możemy zacząć. A więc teraz przeskakujemy sobie ze światła aż 2 lata i jesteśmy w gramofonie. Gramofon. Gramofon to jest przykład typowego ajatowego rozpierdzielu, bo po prostu najzabawniejsze sceny to głównie ten slapstick, jaki chce dla nas prezentować tam Lubomir Beneš. Głównie tutaj ulubione sceny moje to chyba jak w bardzo kreatywnie wymyślony sposób niszczą se płyty. A mianowicie chcieli sobie je zmniejszyć tam, żeby do gramofonu pasowały. No i brali te nożyczki i począwszy Pat tam ciął płytę, ale zawsze mu tam się nie udawało. Zawsze sobie brał, przycinał za małą. I w końcu był ten genialny pomysł, na który bodajże Matt wpadł. Może Pat wpadł, bo się tak dobrze rymuje. Nieważne. No to chyba Matt wpadł. Tak, to było on chyba. Żeby wziąć mikser, no i położyć na to płytę. I potem Pat bierze nóż, chce tam płytę siekać, bo się ten mikser kręci. No i się cała płyta rozwaliła. Potem jeszcze ten moment, że już jak im się płyty skończyły, to potem Pat idzie do domu i wraca, ze swoją wielką kolekcją płyt i potyka się o krzesło i te płyty się rozwalają. Kolejnym momentem, który mi się podobał, to chyba jak sobie pokleili inne płyty i leciała inna muzyka. I strasznie zabawna scena też mi się podobała, jak oni coś tam próbują sobie ten gramofon naprawić. No i w końcu coś tam Matt jakimś olejem polał gramofon i ten gramofon zaczął szaleć i znokautował Pata, to też zabawne. Jeszcze ta scena, gdzie tam leży jak ten menel pod tą szafą. Potem dobrą sceną też było to, jak tam z tą wiertarką próbowali tą płytę jakoś napędzić, to wtedy im ten wzmacniacz, ta tuba, nie wiem jak to się nazywa, zaczęło im tam lecieć, w ogóle się odbijać, w ogóle nie wiem jak to się odbija, to się nagle zamieniło w jakąś piłkę kauczukową, że normalnie po ścianach się odbija, to też zabawne było. No i potem jeszcze na tym rowerze, jak Matt se jeździł i nagle traci równowagę, bo Matt ogółem na rowerze nie umie jeździć. No i w ogóle to, że jeździ po domu, no i rozwalił i sobie cały dom. No i to chyba tyle o dobrych momentach mogę powiedzieć. W sumie jeszcze też zapomniałem powiedzieć o początku, że tam ta igła magnetyczna, tam co nie chciała ich słuchać i leciała w zupełnie drugą stronę i jeszcze ten wazon zbił, to było dobre. To też dobry scenariusz. Scenariusz przez Benesza i Wendulkę Ćwanciarową. Nie wiem, czy dobrze to czytam, chyba Ćwanczarowa albo Ćwanciarowa. Przepraszam wszystkich Czechów. Powiedzmy sobie coś o animacji. Animację oczywiście nikt inny jak Karel Chocholin animował. On animował większość odcinków, więc to w sumie było całkiem oczywiste, że to on animował.
I też nie mam co się przyczepić do tej animacji. Jest taka trochę jak w garażu, nawet trochę lepsza. Ta typowa chocholinowska animacja, co te gwałtowne ruchy robi i tak stoi przez długi czas. Bo też zapomniałem powiedzieć, Chocholin też miał takie stereotypowe ruchy, że on bardzo długo sąsiedzi są bez ruchu, ale już jak na przykład ruszają ręką albo głową, to są takie dobrze dopracowane ruchy, ale tak to przez długi czas se nic nie robią. No więc ogólnie dobrze animował w sumie wszystko. Te sceny niszczenia, które wymagają od niego dużego wysiłku. No ogólnie całkiem dobra animacja. Jeszcze mogę tutaj dołączyć, że ładnie współgrali z ujęciami kameralnymi, ujęciami kamery Władimira Malika, którego to był pierwszy odcinek i robił ładne ujęcia, szczególnie to, które wam pokażę. To mi się bardzo podoba. No i to chyba tyle mogę o animacji powiedzieć. O muzyce to wiadomo, Petr Skomal. Nic tam nowego praktycznie nie było napisane. Ewentualnie jakaś muzyka z płyt i ta, co tam grali pod koniec na tym mechanizmie jakimś do robienia muzyki. A tak to tam prawie nic się w muzyce nie zmieniło, mimo iż 2 lata minęły. No to teraz mogę powiedzieć coś o wystroju. Wystrój się trochę zmienił. To jest kolejny odcinek, który się dzieje w nocy i tam taki ciekawy szczegół jest, że tam za oknem widać jakieś światła, tam jakieś bloki są. Mi się bardzo podoba, zawsze mi się chce tam patrzeć przez to okno. Wystrój był. Tam tapeta mata się zmieniła. Ogólnie dużo ładnych przedmiotów było, płyty same, gramofon był bardzo piękny. To ogólnie wystrój na plus. No i jeszcze ta skomplikowana maszyna, która grała im muzyczkę i to też była dobrze zrobiona. No więc dobra, możemy już podsumować sobie odcinek, który jest bardzo ciekawy, jest taki, no bardzo dużo jest slapstickowego humoru, który lubię i doceniam w Sąsiadach, a w najnowszych odcinkach jest już tego trochę mniej i jest to trochę bardziej ugrzecznione, żeby, no wiadomo, tam cenzury i inne. No ale ogólnie to chyba będzie ocena A. Nie ma tu jakiś specjalnie wad ten odcinek, bo ma całkiem równe tempo, coś się dzieje, no ale coś mnie jakoś blokuje, żeby dać temu odcinku status arcydzieła. Więc możemy już przechodzić dalej. Lecimy z drugim omawianym dzisiaj odcinkiem, czyli odcinkiem Grill. To Grill to jest chyba najklasyczniejszy odcinek Sąsiadów, jaki jest. Wiele starych widzów go dobrze wspomina. Nawet Grill z całego Ajeto, jak sprawdzałem, ma najwięcej wyświetleń z tych koszmarnie wyglądających, ale za to klikalnych, co też w sumie jest zaletą, bo przyciąga bardziej widzów do oglądania odcinków o gorszych masterach. Odcinków z kanału Bonton Kids to właśnie Grill ma najwięcej wyświetleń, bo ma ich aż 6 milionów. W dodatku Grill według widzów kanału Patty Matczak to jest drugie miejsce z sezonu Ajeto, pierwsze są tapety. Ciekawostce. No i to tyle chciałem powiedzieć. Teraz możemy przechodzić do ulubionych momentów, bo jest ich też sporo. Tak, chyba mogę powiedzieć, że odcinek dzielił się na 2 takie części, czyli pierwsza to jest rozpakowywanie kurczaka, a druga to jest grillowanie kurczaka, czyli ta główna scena i jest ona dłuższa. Ale bardziej mnie ciekawiła to z rozpakowywaniem, tam dużo żartów się działo. No i ogółem tak, żeby za dużo nie mówić, bo ogólnie to ten odcinek ma takie... Ten odcinek jest taki ciekawy, bo tu jest taki powolny progres, że coś im się nie udawało, potem znajdowali rozwiązanie, ale pojawił się kolejny problem, więc znowu im się coś nie udawało, znowu znajdowali problem i znowu i tak w kółko to leci.
tylko że tym razem to jest na inne sposoby, a nie jak w bujanym krześle albo w warsztacie z 79. Tu już jest to lepiej poprowadzone i dobrze zanimowane, choć tam też nie było to jakoś najgorzej animowane. A ogólnie no tak szybko już mogę powiedzieć o tych scenach. Zabawny odcinek, to był bardzo zabawny odcinek, szczególnie na początku. To, że jak tam ten kurczak się tak ślizgał, nie można było go normalnie podnieść i tam Matt z Patem chcieli to złapać, tego kurczaka, i normalnie w hokeja grali sobie, grali w domu, się w głowę zderzyli. Potem się jeszcze Pat wrócił na kurczaka i wybił szybę. Potem spróbowali z kombinerkami spróbować, że Pat łapie, Matt ciągnie i tam też się szyba rozbiła. Też był dobry moment. Jak na przykład już otworzyli kurczaka, no i potem tam chcieli przebić tego kurczaka. Ten kurczak był tak twardy, że się po prostu rozpękł, jak uderzył w ziemię. Potem sobie już tam poradzili, ale też się nie udawało, ale w końcu Matt wpadł na dobry pomysł, żeby przewiercić to wiertarką. Ale potem nie mieścił się kurczak. I Matt chciał tak przypiłować i potem ten Pat, co tam się tak spojrzał i powiedział: no ciebie to chyba pojechało. No ale potem Matt wpadł na dobry pomysł, chciał Matt podłączyć, ale nie starczyło kabla, wziął tam, pociągnął i się całe rozwaliło. No i potem podobał mi się ten moment, że chcieli na świeżce ugotować kurczaka. No i tu już zrobił trochę nudniejszy moment wtedy, jak już budowali ten piec, bo potem to już szukali książki dobrej na zbudowanie wielkiego pieca, w którym można zgrillować kurczaka. No i już tam naszykowali, wszystkie rzeczy posprzątali, ale okazało się, że nie było cementu i też bawi mnie ten moment, że oni zrobili cement z mąki. Potem tam budowali tu tak niechlujnie w ogóle. Sama scena brania rzeczy do domu też była super zanimowana. Nawet była przyspieszona, więc akcja działa się szybciej, i tak to dobrze wyszło. Takie ruchy były gwałtowniejsze. No ale potem już tam budowali, te cegły se wnieśli. Powoli jakoś to tak niechlujnie zbudowali, w ogóle jakoś walili w losowe miejsce. Nawet tam jak lepili, to tak szybko to robili, że aż Patowi ręka ugrzęzła w piecu, trzeba było wyjmować no i zbudowali. No ale teraz kwestia jest taka, że im się wszystkie kurczaki zniszczyły. Tam lodówka była po prostu pełna, a im się po prostu oni wszystko to zniszczyli. Ale potem się okazało, że tam Matt miał kiełbaski, no to sobie tam nadziali, potem przyrządzili, no i był dym, bo komin był za nisko. Jeszcze się wtedy tego nie nauczyli i tak się skończy ten odcinek. Trochę długo o nim mówiłem, ale tu dużo dobrych momentów było, więc no, w sumie opowiedziałem o całym odcinku. Jakbyście trochę słuchali audiobooka. A obiecałem sobie, że ten film miał być krótszy, ale dobra. Przechodzimy do animacji. Podczas gdy Chocholin na pierwszym planie animował gramofon, to wtedy wchodził na drugi plan Jan Kloss. To jest animator bardzo perfekcyjny, który nie animował zbyt szybko. Można to nawet zobaczyć, porównując liczbę odcinków, które robił Chocholin i Kloss. To nie oznacza, że jest jakoś gorszy, bo robi naprawdę kawał dobrej roboty i widać, że Benesz daje mu te najlepsze odcinki do animacji. Przynajmniej moim zdaniem są lepsze. No i o animacji można tutaj bardzo dużo powiedzieć, dlatego ja tutaj mało powiem, bo już dużo ten odcinek omawiam, że w ogóle wszystkie te sceny były tak dobrze robione, niektóre to można pokładkowo oglądać, na przykład ten hokej. To jest dobry przykład dobrej sceny. Podoba mi się to, że jak tam Matt po kurczaka idzie, lodówkę otwiera i chce wziąć kurczaka, to po prostu tak się tym rusza zwinnie, że się Klossowi to chciało robić i to też można było oglądać poklatkowo, bo tu jest bardzo ważna scena. Jeden z powodów, dlaczego najnowsze odcinki już nie będą miały takiego grilla, ponieważ nie dają animatorom zbyt dużo czasu. Ja wierzę, że
Jan Smryczka może tutaj odwalić kawał dobrej roboty jak w Grillu, no ale miał trochę mniej czasu. No chyba, że na Wękowie. Na Wękowie też dobrze animował. No ale po prostu to jest zwykła sekwencja, że wchodzi do lodówki, a jest tak zabawna, że on po prostu w najlepszych odcinkach to by pewnie normalnie podszedł do lodówki i otworzył i sobie wziął kurczaka, a tam po prostu super wygląda. To jeden z lepiej zanimowanych odcinków w ogóle. No i świetna też, wyróżniająca tutaj dobrą animację jest ta scena budowy pieca, jak już mówiłem. Więc na razie tyle powiem, bo nie chcę też, żeby Grill zmieścił się na połowę filmu, no ale naprawdę można było go długo omawiać, więc przejdźmy już do muzyki, która jest no też mało nowej powstało, tutaj też trochę minus jest, no ale dobra, grała tam, przegrywała muzyczka. Skomal jakoś nie robił nowych muzyczek do tej części serii, więc tak to już jest. No i teraz możemy przechodzić do wystroju. W sumie mało się zmieniło, ale wystrój też nie był jakiś super. Nic się w tym odcinku nie zmieniło i na standardach z 79 można byłoby zrobić identyczny odcinek. Tylko że nie mieli wtedy klosa. To mogę podsumować odcinek już. Odcinek jest jednym z najlepszych w ogóle. Bardzo ciekawie się to ogląda. Nawet ta scena budowy pieca, która nie jest jakaś super komediowa, jest całkiem przyjemna do oglądania, więc okej. Więc damy ci Grillu chyba zasłużone S i nie jedna osoba się tutaj ze mną zgodzi. Ja się ze sobą też zgadzam. Teraz możemy przechodzić do roku 1982. Dostaliśmy się już do roku 1982 i pierwszym odcinkiem, który został w tym roku zrobiony, to był odcinek Przeprowadzka. Ten odcinek był bardzo rewolucyjny. Zmieniło się w ogóle dużo rzeczy. Pierwszą widoczną zmianą, jaką możemy zobaczyć w tym odcinku, to, że sąsiedzi teraz mają trochę cięższe oczy i są wiecznie uśmiechnięci, a ich smutek jest zakrywany ich golfem. Często. Jak się smucą, to wtedy tak usta wkładali w tego golfa, żeby nie pokazywać, że są uśmiechnięci. I moim zdaniem to była bardzo dobra decyzja ze strony nie wiem kogo, nie wiem kto to wymyślił w ogóle. Tak, myślę, że to wymyślił Lubomir, ale bardzo lubię tę zmianę. Bardzo to lubię, bo animatorzy są bardziej zdani na własną wyobraźnię. Drugą widoczną zmianą, którą możemy zobaczyć podczas tego odcinka, to kompletna zmiana scenerii, bo oni teraz są w ich bloku, tylko że chyba od tyłu, w tym wjeździe, co tam wyjeżdżają w odcinku Garaż. I kolejna rzecz jest taka, że sąsiedzi się wyprowadzają z miasta na wieś. Wiesz co, zaczynamy okres, w którym połowa odcinków Aeto będzie siedziała na wsi, a druga w mieście. Więc to też jest bardzo dobra decyzja, bo mają scenarzyści większe pole do popisu. A odcinki na wsi nie są wcale gorsze, są równe jak te w mieście. No jest dobrze, możemy teraz przejść do ulubionych momentów. Począwszy od małego, śmiesznego momentu, który zrobił scenarzysta. Bodajże to robił Benasz i Czwanczarowa. Tam był taki żart, że jak wynosili meble, to zostawili jeden śmietnik i im się ciągle wywracał i musieli to ciągle poprawiać. Wtedy nie musieli tej sceny jakoś przyśpiewać czy pomijać, bo ta scena w ogóle już śmieszna jest sama w sobie, więc dobrze. Kolejna scena, która mi się podoba, to jak pchnęli meble i do jednego samochodu wzięli półkę i wtedy próbowali się ciągle przepychać, bo nie mogli wejść i to się im wszystko rozwaliło i musieli zaczynać od nowa. I wtedy był ten kreatywny pomysł z szafą, co sobie zrobili dach. No, ogólnie mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o śmieszne sceny, to w sumie odcinek miał mało śmiesznych scen, bo jak tam byli w trasie, to tak naprawdę jedyne śmieszne sceny to tam wywracali się samochodem, zderzali się w jakieś rzeczy, wjechali do rowu i pod koniec moment jak się rozbili, co wtedy sobie dojechali już na tą wieś i otwierali bramę i nie mogli wejść, bo im się nie mieściła w bramie, zresztą w szczepę i wtedy się zderzyli i się rozwali samochód.
Tutaj minus jest taki, że animatorowi nie chciało mu się robić sceny rozbicia i była kamera tylko pokazana na to, jak tylko wyjeżdżają. Nie było sceny, jak walnęli w tą skałę. I to jest smutne trochę, ale kamera się chociaż trzęsła, żeby nie było. Możemy teraz przejść do animacji tego odcinka. I znowu ten odcinek był animowany przez Jana Klossa. Teraz właśnie po zmianie tych marionetek twarzy sąsiadów, to jak zmieniły się twarze sąsiadów, tam, że mieli ciągle wesołe buzie, czasami mieli też smutne, ale to była rzadkość, to wtedy Jan Kloss był pierwszą osobą, która użyła tych odświeżonych marionetek. Poza tym animacja się zmieniła też, bo Kloss był pierwszą osobą, która tak na czapkach eksperymentował. Na przykład w tym momencie, jak walnął w te drzwi od garażu czy czegoś, nie wiem co to jest, to wtedy mu się tak śmiesznie kręciła. To jest takie bardzo charakterystyczne u Klossa, bo on bardzo lubiał się tymi czapkami bawić. I też pod koniec scena w grillu była już widać, że tam Kloss coś tam na czapkach eksperymentował, na przykład jak Pat Matowi wziął czapkę, podwinął, to już wtedy Kloss chciał się bawić tymi czapkami. I jeszcze była taka jedna fajna scena, co tam Kloss z tymi czapkami eksperymentował, co tam mieli jakieś szafy, półki i zrobili sobie kabinę z szafy, no i wtedy Mat się tam nie mieści w ogóle i ciągle mu ta czapka spadała i musiał na lusterko ją kłaść. W końcu jak nie zapomniał, że trzeba zdjąć czapkę, to wtedy nie było już kabiny, był tylko kabriolet. To wtedy już nie trzeba było. Jeszcze ta niezawodna wina Pata, który jest załamany inteligencją Mata. Możemy teraz o muzyce coś powiedzieć. Jeżeli chodzi o nową muzykę, to nic prawie nie powstało. Oprócz tych harmonikowych, klimatycznych utworów. To w sumie dobrze im to wyszło. Jakieś przyspieszone i spowolnione wersje jakichś utworów tylko leciały. I tak naprawdę nowej muzyki nic nie było, bo prawie jej w ogóle nie było. W drugiej części serialu to głównie były starsze utwory, więc możemy teraz przejść do wystroju od razu. I powiem, że to jest jeden z lepszych wystrojów w ogóle w całej serii. Zaprojektowano aż 4 plany, 4 scenarie. I w dodatku one były całkiem ładne. Pierwszy plan to oczywiście Easy Block, ten ze słynnym numerkiem 13. Po drugiej stronie podwórka, jak tam wyjeżdżali z odcinka Garage, to chyba właśnie stąd wyjeżdżali. No i wygląda to mniej więcej jak tam na ich podwórku w 79 roku. Tutaj nie mam co za bardzo do mówienia. Samochód zmienił kolor na czerwony i to też dobry zabieg był. Czerwony plus do szybkości i ładniej wygląda. Teraz w najnowszych odcinkach zmienili kolor samochodu znowu na zielony. Potem ten plan, gdzie tam skały są i ulica, on też całkiem ładnie. Tym planem inspirował się chyba plan z odcinka Majówka z 83 roku. Kolejny plan to wtedy jak tam do rowu wjechali i tam po prostu był ładny, tam trawa, jakaś ulica, słupy elektryczne i to w sumie tyle. Jeden z ładniejszych rzeczy zrobionych, zaprojektowanych w całych sąsiadach to jest ich działka na wsi. To jest pięknie zrobione. Sam dom, w którym teraz będą mieszkać tam na wsi, to on już pochodził z dawniejszego filmu Lubomira Magiczny Dziadek. Ale poza tym te skały, ta brama w ogóle, most, rzeka i konary, jakieś trawy, góry, to wszystko ładne jest. Jeden z najładniejszych planów, jaki w ogóle powstał. Podoba mi się to, że ta działka jest tak zaprojektowana, że jak na przykład Matt ma przyjechać na działkę samochodem, to muszą jechać ciągle tak naokoło. Dobra, bo już też ten odcinek też długo omawiam, ale w sumie się nie dziwię. Tak myślałem, że będę go długo omawiał, więc mogę już podsumować, że odcinek jest bardzo ambitnie zrobiony. Specjalnie dali Klossa, bo on robi dłużej, ale lepiej, żeby odcinek im dobrze wyszedł. Specjalnie robili jakieś nowe scenerie. Trochę szkoda, że muzyki mało było nowej, ale ogólnie odcinek był bardzo dobrze wykonany. Nie był jakiś super zabawny, ale był klimatyczny. Więc mogę tutaj już dać w tym filmie drugą eskę. No i możemy w sumie lecieć do
kolejnego odcinka na wsi. Odcinek woda. To już jest 4. odcinek tutaj omawiany, więc już technicznie jesteśmy w połowie omawiania. No i teraz możemy powiedzieć o tym odcinku. To, że jest pierwszym odcinkiem, który dzieje się na wsi. Tak całkowicie. Moimi ulubionymi momentami to podoba mi się moment, jak budowali płot i wtedy nagle Matowi coś zaczęło odwalać i robił jakieś sztuczki z tymi palami i wtedy tak się Pat przyglądał temu i też chciał go naśladować. No i mu się nie udawało. No i potem jeszcze mu ten pal wpadł pod płot połowicznie i chciał tak nogą, tak popisowo go zdjąć i oberwał w ryja jeszcze. Potem go złamał. To był dobry moment. Kolejnym momentem, który mi się podobał, jak sobie zrobili ten dźwig z tym krzesłem podłączonym, żeby ziemię sypać, żeby studnia była mokra wewnątrz, to zrobili sobie taki dźwig z krzesłem i kołem od samochodu to było napędzane. I wtedy samochód stracił równowagę i pojechał i wtedy potem tam wiadro padło do stawu i oni chcieli tam pójść do tego stawu i uciąć trochę tamy i się potem rozwaliła i se zalali całe podwórko. Też nie wiadomo, jak to się stało, że w następnym odcinku już nie było zalane. To w sumie tyle mogę powiedzieć o śmiesznych i ulubionych momentach, bo ten odcinek to tak bardziej jest... On jest taki mało komediowy, on bardziej się skupia na tym, że oni chcą sobie zrobić ogród ładny. Powiedzmy sobie coś o animacji. Co o animacji mogę powiedzieć? No tam Chocholin znowu animuje ten odcinek, jego pierwszy odcinek, który animował na wsi. Błędów nie było, choć tam taki jeden moment, jak on tak poleciał szybko. To trochę dziwnie wyglądało. Tak aż za szybko leciał. Jakby tam na kilka klatek było. Niestety teraz klatek nie policzyłem. No tam podobało mi się to, jak tam ma tryki tam podczas budowania płotu. To im fajnie wyszło. No i poza tym animacja była całkiem okej. Tam nic o niej więcej za bardzo powiedzieć nie mogę. To mogę jeszcze powiedzieć, że Wladimir Malik tam ładną kamerę robił. Jeden z najładniejszych odcinków. Miał najlepsze oświetlenie. Wladimir Malik dużo zrobił w tym odcinku, bardzo ładnie wyszedł. Teraz możemy przejść do muzyki. Ale w sumie też nie mam co o muzyce powiedzieć, bo nowa w sumie nie powstała. Tylko jakieś przyspieszone wersje czegoś były i tyle. No więc tyle mogę o muzyce powiedzieć. Jeśli chodzi o wystrój, to tam nie wiem, piła im ładnie wyszła. Całkiem. Było to ogólnie ładnie i te sadzonki. To wszystko ładnie wyszło. Jeszcze te bombki, które dawały koloru i działce. No i podobał mi się całkiem też staw. Był stawowy, taki zwykły. Jeszcze nie powiedziałem o jeszcze takim małym fajnym szczególe, że jak tam woda zalała im działkę, to ta woda była też całkiem kreatywnie zrobiona, bo tak sądzę, że oni tak zrobili, że po prostu obiektyw był w połowie wodą zalany. I tam jakoś szkłem to było fajnie odgrodzone. No nie wiem, jak oni to zrobili, ale fajnie wyszło. No to teraz możemy już ogólnie, że no odcinek był taki całkiem nudny, niestety. Komedia się jakakolwiek zaczęła od budowy płotu, no jeszcze trochę na początek, jak Pata budził, to też było trochę śmieszne. No ale nie za bardzo. Ten serial powinien uderzać w komedię, a Lubomir się obijał ze scenariuszem, bo on to napisał. No to w sumie, ten odcinek w sumie nie zasługuje na D, tak myślę. Dam mu w sumie C. Niech będzie. Jednak jest całkiem dobrze wykonany. No ale brakuje tutaj czegoś, No to możemy przejść dalej. Odcinek Ogród, czyli Woda V2. To chyba słusznie przeze mnie nazwany odcinek Woda V2. Ponieważ w obydwu przypadkach pierwsze części składają się z tego, że robią w ogródku. W wodzie tam robili nasiona i stawiali płoty, a w ogródku robili ozdoby. Bardzo mi się podoba ta scena, jak Pat chciał podkowy wziąć, miał tych dużo podków, tak się mówi? Nie wiem, ale miał dużo podków, no i załadował sobie do wózka. Okazuje się, że Matce wziął tyle butelek, że w ogóle nic nie widział.
i że Pat zawstydzony normalnie schował te podkowy, żeby nie było. A i tak pod koniec Matt tłukł te butelki. Moimi ulubionymi momentami, oprócz tego, którego teraz powiedziałem, to chyba moment, kiedy Matt chciał wynieść tą skrzynię za bramę, ale nie mógł tam wjechać i potem chcieli podnieść tą skrzynię i ją przenieść, ale im się nie udawało, bo im ta brama upierdliwa się sama zamykała. Wtedy też fajna muzyczka grała. No i potem ta scena z tym, że zrobili tę taką rampę, z której zjechała ta skrzynia i rozwaliła całe ozdoby, które je Pat czyścił na porządku. Potem lubię też scenę, jak Pat wnosi w ogóle betoniarkę i tłucze wazon za wazonem. I lubię też moment, jak ten kreatywny moment, kiedy Pat sobie zbudował to takie coś, co miało beton wyrzucać w powietrze do wiadra. Idealnie przekalkulowany, naprawdę nie musiał nic liczyć, po prostu postawił sobie łopatę, deskę i betoniarkę i beton, no i git. No i w końcu im wyszedł ten spory krasnal, ale no, potem chcieli sobie zrobić ajeto i spadł na nich ten beton i oni stali się krasnalami, więc też całkiem okej zakończenie. O animacji znowu nic nie mogę powiedzieć, to chocholi. Powiem tylko, że ten błąd, jak tam betoniarkę robi, coś tam pędzlem mu rzucał, to wtedy jeden pędzel tak nagle zmienił położenie i to było tak widoczne, że to też jeden z najgorszych błędów ajeto, jaki był. I jeden z bardziej widocznych, czyli najgorzej. Ogólnie Chocholin w ajeto dużo błędów popełniał, najwięcej ze wszystkich, ale no, on robił te odcinki szybko i nie mógł sobie w sumie zerknąć, gdzie pędzel, pewnie gdzieś przestawił i nie wiedział, gdzie odłożyć, no i tak to wyszło. O muzyce też, muzyka się tam nic nie zmieniła. Dźwięk na masterze z ABZ-u był koszmarny i teraz na wielu kanałach telewizyjnych i na oficjalnym kanale z ABZ-u jest muzyka po prostu irytująca, w sensie niezdatna do oglądania. Ale teraz już można sobie na luzie na YouTubie odpalić nawet na masterze z ABZ-u lepszy dźwięk. O muzyce to w sumie nic nie mogę powiedzieć, bo no i jeśli chodzi o wystrój, no to te tak ładne były te drewniane rzeczy, które tam na początku Matt wycierał, a potem zostały zniszczone przez paczkę. No i krasnal był całkiem ładny. No i ogólnie im ogród ładnie wyszedł, więc no wystrój na plus jest. To teraz chyba możemy przejść do oceny ogólnej. Już na pewno scenariusz był nieco lepszy. Tutaj zamiast Lubomira Benesza było rzadkie zjawisko, że tutaj Czwanczerowa robiła scenariusz z Irankiem, a zawsze robiła z Lubomirem, bo tak to Iranek zawsze sam robił. A poza tym odcinek no jest całkiem długi, ale no też tam mało śmiesznych rzeczy się działo, szczególnie na początku. Po środku i pod koniec był ok. On jest prawie tym samym co woda, więc chyba dam mu po prostu C i możemy przechodzić dalej. Odcinek malowanie. Boże, jak ja ten odcinek uwielbiam. Tutaj jest masowy slapstick humor typowy, sąsiedzki prawie ciągle, a jak nie ma, to jest dobra muzyka i dlatego to jest bardzo dobry odcinek. Już mogę na starcie powiedzieć. Mój ulubiony moment jaki jest, to chyba jak Matt się na krześle wywala, co tam pajęczynę chciał zdjąć. Znaczy to nie jest mój najulubieńszy, teraz wymieniam, ale mogę już od razu przejść do mojego ulubionego momentu najbardziej, kiedy chcą tam pomalować sufit i tam Matt wnosi tą drabinę długą i rozwala w ogóle meble, wszystko, telewizor się wywrócił, obraz, nawet jeszcze kurde Pata powala, ciągle chce wstać, ale nie może. Jeszcze przed tym moment mi się podoba, kiedy Matt sobie zrobił za dużą czapkę i chce wejść na bujany fotel, w końcu sobie kupił w ogóle, chce wejść na bujany, to ta czapka mu tak opadała na oczy, bo on nie miał robić czapki, miał wszystko jakieś rzeczy robić.
największe jakieś origami w ogóle, to w końcu wpadł na pomysł, żeby sobie ze statku zrobić czapkę. No jeszcze na tym bujanym krześle, to bujane krzesło się bujało, w ogóle noga mu w puszkę farby wlazła, musiał lecieć po pata, żeby mu pomógł. Potem jak rozstawili tą drabinę, to okazało się, że była za duża. Taki cliffhanger był, że tam właśnie pad się nie mieści, więc Matt musiał mu przepiłować drabinę, przez co pomalowali lekko ścianę, więc musieli już całą zamalować. No i potem sobie zrobili te takie szczudła z tych drabin, no to chodzili se, malowali, ale okazuje się, że nie pomalowali. Potem był ten moment dobry, że wzięli to do pryskania farbą i tam w ogóle farba nie leciała. Próbowali, pompowali ciągle z całej siły i nie mogli. Aż w końcu odkryli, że to trzeba najpierw włączyć i się wszystko, cała farba rozlała pod wysokim ciśnieniem i najlepsze jest to, że cała ściana się im pomalowała. Potem była scena fajna, jak sobie malowali ładne rzeczy. To im też wyszło, zrobili Muzeum Sztuki Ściennej i potem chcieli kurczaka sobie wyjąć i potem się palił i sobie znowu pobrudzili ściany wraz z nimi. Chyba tyle o tym mogę powiedzieć, możemy przejść teraz do animacji. Animowało ten odcinek aż 3 animatorów. W napisach tylko 2 jest, ale no jeszcze na początku animował Jan Klos, sam się nawet do tego przyznał. On animował tylko sceny w kuchni tam chwilowo i potem już resztę animował Alfons, a pod koniec jeszcze Chocholin. Ale jeżeli chodzi o animację Klosa, to on animował to tylko lewą ręką, więc animacja nie była jakaś najlepsza, jak było widać i w ogóle no na takim bardzo słabym poziomie była, więc dlatego słusznie, że Alfons animował resztę. Ogólnie jeszcze zapomniałem powiedzieć, że bardzo podobają mi się marionetki zrobione dla tego odcinka, bo to są jedne z moich ulubionych. Ładnie one wyglądają. Ale teraz wracajmy już do Alfonsa. Alfons to jest animator, który animował do dziś. To jest najstarszy animator, który animował do dziś, więc fajnie. Ale animował tylko, jeżeli chodzi o to tylko jeden odcinek. No i oczywiście Alfons jak Alfons, jego animacja jest płynna i dobrze, bo to dodaje dużo jakości do tych slapstickowych scen, z którego odcinek się składa. No i o Cholinie to też tam mało co powiedzieć można, bo on tam w sumie nic nie robił jakiegoś specjalnego, tylko po prostu schylał się i malował. Była tylko scena, jak oni malują i tyle. I tyle było z jego wysiłku. No więc możemy teraz przejść do muzyki, która jest dobra, ale znowu nic nowego nie powstało. Tylko ta muzyka, jak przeszedł pad z odsieczą, to wtedy leciała muzyka, która trochę była spiczowana wyżej i ostatni takt był powtarzany kilka razy. Więc o muzyce znowu można było mało powiedzieć. Dlatego przejdźmy do wystroju. No o wystroju to w sumie nie wiem co tu mówić. Gazet dużo było używanych, bo właśnie z gazet zrobili czapki, zrobił Matt te origami, jeszcze w gazetę sobie kurczaka owinął, nie wiem czemu, ale ten odcinek ma dużo gazet i nie wiem, to tyle mogę powiedzieć. Tam się coś w salonie zmieniło, w kuchni też trochę, ale w sumie już tam nic innego nie mogę dopowiedzieć. Więc możemy już brać się za podsumowanie. Podsumowując odcinek, był naprawdę dobry. Po prostu ciągle jakieś rzeczy, dużo śmiesznych scen, ciągle komedia, jakaś dobra muzyka, animacja też dobra. Po prostu sąsiedzkość widać. Właśnie dla takich odcinków ogląda się ten serial. I chyba nie tylko ja się tutaj zgodzę, że ten odcinek zasługuje aż na S. No to przechodzimy już do ostatniego odcinka. Ostatni odcinek dzisiaj omawiany to jest odcinek Lotniarze. Moje ulubione momenty w tym odcinku to chyba jak Pat chciał skoczyć ze skoczni, ale nie mógł, bo miał gwoździe pod nartami i się tak przybił. To było dobrze zaanimowane wtedy.
ogólnie tutaj dobrze są zanimowane moje ulubione momenty. To drugim momentem to chyba jak się wypierdzielił na nartach i ostatnim ulubionym momentem jaki był to już pod koniec, jak wtedy wpadli na ten pomysł, żeby samochodem uczynić Pata, żeby latał. No i poleciał i wtedy był tak potrącony, bo Matt nie puścił gazu i przez co potrącił technicznie Matta samochodem i to też pięknie było zanimowane. Jeszcze mi się podobał jeden moment, jak Patowi Matt robił narty i wtedy z podłogi mu robił narty i się zapadł pod podłogę. Wtedy tak mu w ogóle czapka na oczy opadła, ale ledwo tam Matt go mógł wyciągnąć. No i to tyle chyba o ulubionych momentach mogę powiedzieć. Teraz możemy przejść do animacji. A animację wykonał Young Klaus. To jest też jeden z ładnie animowanych odcinków. Podobała mi się scena początku, jak taki zachwycony lataniem chce przekonać Matta, że chce tak latać, a Matt go tak ignoruje. To super było pokazane ze strony Klausa. Klaus umie pokazać u nich właśnie bez zmiany ust ich emocje bardzo dokładnie. Klaus dużo na tych czapkach eksperymentował, już zaczął tak coraz bardziej. Na przykład jak Matt wpadał na pomysł, to wtedy się tak zastanawia i wtedy pierwszy raz była wykonana sekwencja skaczącej czapki, kiedy wpadł na pomysł. I trochę nie wiem dlaczego w najnowszych odcinkach już nie ma tej sekwencji, bo to jest mały, wielki szczegół. Mało pracy chyba przy nim, jak mi się wydaje, a dodaje życia tej animacji. No ale ogólnie animacja była dobra w każdej scenie, nie było tu jakoś zbytnio błędów. Widać, że sąsiedzi byli tak żywo zanimowani, więc możemy już przejść do muzyki, którą oczywiście napisał Petr Skomal i tutaj nic nowego się prawie nie zmieniło, tylko na początku jest trochę uproszczona wersja utworu, która leciała wcześniej, na przykład w odcinku Tapety pod koniec. Jeszcze był pod koniec utwór, który już był ostatni raz użyty, a szkoda, bo bardzo jest klimatyczny, a był użyty tylko w 2 odcinkach i to jest ten utwór. No to możemy teraz powiedzieć coś o wystroju. Jeśli chodzi o wystrój, to tam nie wiem, skocznia ładnie wygląda. No i nowa sceneria. Wnętrze domu było. To jest trochę dziwnie zrobione wnętrze. Trochę na minus, ponieważ nie wiem, czy zauważyliście, ale jakoś wewnątrz domu jest mniej dziur niż na zewnątrz. Nie wiem. Na zewnątrz to takie deski ledwo przyczepione i prawie ciągle widać dziurę, a w środku jakoś tak ładnie poukładany ten domek, tam ładnie. Tylko bałagan straszny, ale jakoś tak dziwnie. No więc dobra, to chyba możemy teraz przechodzić do oceny ogólnej odcinka. Odcinek sam jest całkiem klimatyczny, całkiem dobre były sceny, tylko trochę mało było tych takich super śmiesznych scen, trzeba było na nie trochę czekać. Były takie emocje, takie napięcie, jak Pat chciał skakać. A ogólnie scena budowa skoczni i robienie nart to były ładnie zanimowane przez Klausa, więc też było całkiem ok. I muzyczka też była ładna, więc chyba się zgodzicie ze mną, że odcinek mógłby dostać A. No i tym sposobem omówiłem wszystkie odcinki. Dziękuję wam widzowie za kolejne wysłuchanie mnie. Teraz jak chcecie, to możecie przejść do sekcji komentarzy i zostawić własną tier listę. Chętnie poczytam. Możecie też dać opinię w komentarzach. Ja mogę się z wami już żegnać, ale jeszcze powiem, że teraz nie będę robił listy, bo tak to jest tak, że wszyscy chcą tą jedną rzecz i chcę, żeby na tym kanale był różnorodny content, więc na razie nie będę robił głosowań, czego chcecie. Może czasami będę je dawał, ale na razie chcę zrealizować inne pomysły, które mam i dokończyć stare, więc teraz mogę się już z wami żegnać.
Ja byłem Anejto, cześć.